Witam serdecznie w kolejnej lekcji Wielkiej Akademii Fortepianu. Kontynuujemy podróż przez wolne części sonat Wolfganga Amadeusza Mozarta. Sonata C-dur, numer katalogowy 545, napisana w Wiedniu w roku 1788, jedna z najbardziej znanych, ponieważ grana przez dzieci. Prawda? A więc ta taka facile tak zwana, czyli prosta sonata Mozart i prostota już w późniejszym okresie życia. Myślę, że napisana z myślą przede wszystkim o uczniach. Okazuje się, że wcale taka prosta nie jest. Część druga jest przepięknym andante w tonacji G-dur, czyli kwinty dominanty w C-dur. Mamy C, D, E, F, G, to jest piąty stopień. Na tym piątym stopniu budujemy akord i to jest jakby świat dźwiękowy tej drugiej części. Bardzo klasyczne podejście. Niestety w szkołach i dzieciom daje się najczęściej część pierwszą. Być może z racji też, nie wiem, czasowych, z racji tego, jaki program nauczania jest w szkołach. Rzadziej dzieci grają część drugą i trzecią. Ku mojemu wielkiemu smutkowi, ponieważ w tej drugiej części można naprawdę bardzo wiele nauczyć dziecko. Można nauczyć pięknego legata, śpiewnego dźwięku, w ogóle śpiewania. Można nauczyć tego, że lewa ręka akompaniuje, gra ciszej, prawa głośniej. Można nauczyć przede wszystkim tego, jak muzyka jest językiem, w jaki sposób przekazuje to samo co język i w ten sam sposób konstruuje frazy. Jest to bardzo proste, dlatego na tym przykładzie można to zrobić i zrobię to też dzisiaj z Wami. Posłuchajmy pierwszej takiej części i patrząc na przykład w nuty, choć oczywiście melomani tego nie robią, z lotu ptaka wygląda to tak, że mamy jedną część, to jest 16 taktów, czyli bardzo klasycznie będzie 8 plus 8, 4 plus 4 to jest 8 i 4 plus 4 to jest 8. I tutaj mamy znak powtórki. Następnie mamy znów 16 taktów, moi drodzy, czyli znów tak samo. I znów jest znak powtórki. I potem mamy do końca znów bardzo regularny układ. 74 takty ma cała sonata, czyli 74 minus 32. Mamy tutaj matematykę, jak widzicie, to jest 42. Dobrze liczę? 42 plus 32, 74. Tak. A więc bardzo taki parzysty, tradycyjny układ. I teraz słuchamy i zamieniamy się w słuch. Spróbujcie, ja zagram Wam tą pierwszą część do znaku powtórzenia, a Wy spróbujcie rozróżnić sobie zdania muzyczne. Gdzie jest jakaś przerwa, gdzie bierzemy oddech, gdzie jest kontynuacja, jak są skonstruowane te frazy, dobrze? I to jest teraz powtórzone. I teraz analizujemy.
długa nuta, szybkie nuty i zakończenie. Pierwsza fraza. Cisza i teraz ten sam rodzaj rytmu, ale zupełnie inny układ dźwięków. Długa, krótkie, szybkie nuty i zakończenie. I to są 4 takty, moi drodzy. I teraz mamy kontynuację. Oparta na tej drugiej części frazy i teraz oparta na pierwszej części frazy. A więc to jest genialne w swej prostocie. Skupmy się jeszcze raz. To był poprzednik. Poprzednik skonstruowany jest z 2 części 4+4. Te części 4+4 dzielą się na 2+2, a te 2 dzielą się na 1+1. To się wydaje oczywiste, ale nie każdy utwór jest tak skonstruowany. Posłuchajcie, a więc mamy pierwszą frazę, pierwszy motyw, długa nuta i szybkie. Tak, i teraz zakończenie, to jest drugi takt, który mamy długa, krótka, długa, długa, krótka, długa, to jest bardzo ważne. Długa, krótka, długa, tak? I teraz mamy na to odpowiedź taką samą. Długa nuta, szybkie nuty. I znowu długa, krótka, długa. I to są 4 takty. I teraz mamy na to odpowiedź niejako drugą część poprzednika, opartą, uwaga, na tej długa, krótka, długa, czyli tylko na tym drugim motywie. I znowu. I teraz wszystko jest oparte na tych szybkich przebiegach, które mieliśmy w pierwszym motywie. I zakończenie. I teraz następnik to jest to samo co poprzednik, tylko z lekkim upiększeniem tego. A więc zamiast długiej nuty i krótkich mamy tak. I teraz uwaga, coś nowego. I znów druga. To jest ta sama muzyka, moi drodzy, tylko opiększona. I znowu to samo. Zamiast tego, co było w poprzedniku, mamy coś takiego. A więc właściwie rodzaj wariacji, prawda? I końcówka. I to się, jak powiedziałem, powtarza, więc mamy tutaj 4 razy słyszymy ten temat. I teraz część B. Można nazwać go drugim tematem. To samo? To jest tak proste. I następna fraza. Teraz zwracam się tutaj do osób, które dobrze znają moje analizy utworów Fryderyka Chopina. Nie wiem, czy pamiętacie, bardzo często w wielu filmach moich przewijało się to, jak Chopin konstruował swoje frazy na zasadzie tak zwanego trójskoku. Krótka, krótka, długa. Krótka, krótka i długa. Czyli długa jest 2 razy dłuższa niż te krótkie. Chopin robił to namiętnie. Robił to często, prawie zawsze. Jeżeli chcemy napisać utwór w stylu Chopina, to jest pierwsza rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę w ogóle jako fundament. Ale Chopin tego nie wymyślił. On to przejął. On to przejął, uwaga, właśnie od Mozarta i od Belliniego. Przede wszystkim od tej dwójki. I tutaj mamy taki klasyczny przykład. Słuchajcie, krótka. Krótka. I teraz długa. I koniec. I mamy... Wracamy do początku. To jest początek, a więc tutaj mieliśmy tylko taki przerywnik. Część B jako przerywnik.
I już nam się tutaj trochę jako rondo to na razie jawi, bo mieliśmy, prawda, część A powtórzoną 2 razy, część B i znów część A. Teraz chciałbym jeszcze, tak mi przyszło do głowy, skoro mówiliśmy o Chopinie, zagrać wam dokładnie tę samą melodię, którą tu słyszymy, ale zrobić z tego troszkę bardziej Chopina. Czy to w ogóle byłoby możliwe? Tak, byłoby możliwe, gdyby zmienić akompaniament lewej ręki. Prawa ręka będzie grała dokładnie to samo. Lewą rękę zmienię jako Chopina i posłuchajcie, to będzie brzmiało. I tak naprawdę melodia dokładnie taka sama. Zmienia się akompaniament na bardziej romantyczny. Wykonanie na odrobinę bardziej romantyczne i właściwie jest to wczesny Chopin. Pokazuję to, moi drodzy, dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, jak blisko jest między Mozartem a Chopinem, jak blisko ci kompozytorzy są umiejscowieni. Ja kiedyś miałem taki projekt programu, grałem go głównie za granicą. W Polsce grałem go tylko w 2 miejscach. Tytuł programu był Mozart i Chopin muzyczny, ojciec i syn. Oczywiście ktoś powie, no przecież Bach. No oczywiście na Bachu Chopin też wyrósł, ale jednak jeśli chodzi o konstruowanie fraz, o harmonikę, bliżej Chopinowi jest do Mozarta. Chopin nie tworzył takich skomplikowanych, polifonicznych utworów. Po to były inne czasy, prawda? To była inna epoka. I w związku z tym tutaj to dzisiaj podczas tej lekcji widzimy bardzo dokładnie. Natomiast ja chciałbym zwrócić właśnie na to waszą uwagę w ten sposób, dlatego przepraszam cię, Mozarcie, za to, że to zmieniłem, ale może tam teraz pijecie sobie szampana na górze z Chopinem, patrząc na mnie, uśmiechając się od ucha do ucha i pokazując palcem, ty patrz, to ten wariat znowu coś analizuje i teraz nas połączył, ha, 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 jakie to śmieszne, ha, ha, ha. Chopin mówi, no patrz jak fajnie brzmi, a że ja tego nie napisałem, a Mozart mówi, tak, ale ja byłem pierwszy, widzisz, napisałem. I tak sobie pewnie się bawią. A więc, moi drodzy, wracając do analizy, mamy tutaj znów powtórkę części pierwszej i znów mamy znak powtórki, a więc usłyszymy drugi raz część B i część A i teraz mamy po tym wszystkim, myślę, że to wszystko jest na razie jasne, po tym wszystkim mamy kolejną część i tutaj pojawia się moll i to jest wspaniałe dla dzieci, bo można naprawdę im to wszystko wytłumaczyć. Posłuchajcie, mamy to jest jak ta sama osoba, tylko się zrobiła smutna. Ale tak jak dziecko. Dziecko jest krótko smutne. Ja teraz mam malutkie dziecko i widzę. On może popłacze 3 minuty, a potem zapomina w ogóle o tym, jaki był powód. Dlatego mówimy, że Mozarta muzyka jest trochę jak dziecko, bo on potrafi być smutny, ale krótko. I dalej co się dzieje? I kolejny fragment. Spokojnie, zaraz to zanalizujemy. Na razie gram. I wracamy. I wracamy, moi drodzy, znów do początku. A więc, co nas bardziej przypomina mi to rondo.
A o rondach więcej będzie w kolejnej lekcji, kiedy zaczniemy analizować i poznawać trzecie części sonat Wolfganga Amadeusza Mozarta. Teraz skupmy się na tym fragmencie jeszcze raz. Przypominam, jak brzmiała część B. Ta, co grałem jako Chopina też. Długa i szybkie. Długa, krótka, długa. Długa i szybkie. Długa i krótka, długa. Tak? A teraz to samo, ta sama osoba, ale posmutniała. Moi drodzy, to jest po prostu tonacja molowa. To jest chyba najlepsza definicja. Dla dziecka małego, które ma, nie wiem, 10 lat, 9, zależy od oczywiście stopnia zaawansowania, 11, 12, nawet mniej, można to wytłumaczyć bardzo prosto. O, misio jest smutny, prawda? Albo piesek jest smutny, albo mama jest smutna, albo dziecko jest smutne. I potem można przejść dalej do filozofii, ale wiesz, w życiu czasem jest smutek, ale przecież zaraz potem wychodzi słońce. Już słońce. Nie ma co się smucić. Bo smutek nie jest dobry, chociaż czasem może potrzebny. Może czasem potrzebny, ale to już nie jest teraz smutek. Słuchajcie, to było 8 taktów i to był poprzednik i teraz mamy następnik, który jest troszkę inny, ale mamy jakby tutaj tęsknoty. I znów to cały czas jest ten sam rytm, słyszycie? Mozart tutaj rozwija swoje zdolności melodyczne. Był mistrzem pięknych melodii, jak wiadomo, rozwijał to w operze. I dalej. I znów refren, czyli początek. Powtórzone? Znaczy następnik. Słuchajcie, coś nowego. To już jest koda. Koda, ogon, czyli zakończenie. Przepraszam, słuchajcie. Jakie to jest zgrabne. I tak kończy się ta druga część. Uważam tak naprawdę, moi drodzy, teraz jeszcze po tej analizie, którą zrobiłem dla was, że to powinna być obowiązkowa część dla wszystkich dzieci. W szkołach. Obowiązkowa, na którymś ktoś powinien wymyślić, na którym roku, dokładnie po ilu latach nauki, może po 3. Gramy tę część, przygotowujemy ją idealnie, obowiązkowa. Na niej naprawdę można się bardzo, bardzo dużo nauczyć.